Genialny wynalazca Baron Fortescue, kierujący brytyjskim Towarzystwem Królewskim, wykorzystuje technologię uzyskaną od przybysza z przyszłości i podczas eksperymentów czasoprzestrzennych tworzy dziwną maszynę zwaną Chaos Engine. Ta początkowo dość prymitywna, szybko staje się niewyobrażalnie potężna i przekształca ludzi oraz zwierzęta w krwiożercze bestie. Przewody komunikacji telegramowej zostają zniszczone, Imperium Brytyjskie staje na skraju zagłady, a świat pogrąża się w chaosie. Jedynym rozwiązaniem problemów wydaje się wkroczenie do strefy brytyjskiej kwarantanny, odnalezienie źródła problemu i zniszczenie go. To było intro z wersji gry na Amigę CD32. Wersja na Mega Drive'a to niestety praktycznie sam tekst. Tu macie jego przyspieszoną wersję. Chaos Engine to stworzona przez The Bitmap Brothers, a wydana przez Renegade Software dwuwymiarowa strzelanka zręcznościowa z widokiem z góry, tak zwany top-down shooter. Rozgrywką najbliżej mu chyba do gier z serii Gauntlet. Wyróżnia się ona jednak elementami rozwoju postaci, o czym szerzej w dalszej części materiału. Wydana początkowo na komputerach Amiga, jeszcze w tym samym roku doczekała się konwersji na kilka innych systemów, w tym na konsolę Super Nintendo oraz maszynę Segi. Co ciekawe, wybór poziomu trudności możliwy jest jedynie w europejskiej konwersji na Mega Drive'a. Studio odpowiedzialne za produkcję było poważanym producentem gier z lat 90., znanym dobrze posiadaczom Amigi, między innymi z serii Xenon czy Speedball oraz wydanych niedługo przed Chaos Engine, Guts oraz Magic Pockets. Przygodę zaczynamy od wynajęcia 2 z 6 wojaków. Mamy do dyspozycji 6000 monet, więc wystarczy nam na dowolną parę. Kontrolę nad drugim śmiałkiem przejmuje gracz lub sztuczna inteligencja. W naszej małej ekipie znajdą się postaci, które przyporządkować można do 3 grup. Powolnych, niezbyt rozgarniętych i z małą liczbą zdolności, ale dużą siłą ognia. Inżynier. Najsilniejszy z 6 postaci. Dobry wojownik z ciężkim arsenałem. Mimo że ma tylko kilka mocy specjalnych, są one niszczycielskie. Zbir. Pod względem charakteru przypomina inżyniera. Może być jego bratem. Zbir jest olbrzymim człowiekiem, trochę głupiutkim, ale bardzo potężnym. Wrażliwych na ostrzał, ale inteligentnych, szybkich i z dużą liczbą zdolności. Gentleman. Sprytna i szczupła postać. Bez wątpienia jest tanim elegancikiem. Braki w muskulaturze nadrabia dowcipem. Naukowiec. Najmądrzejszy z 6 bohaterów. Po latach starannych badań jest posiadaczem wielu pomysłowych urządzeń. Oraz tych, którzy są najbardziej wyważeni. Najemnik. Wszechstronnie uzdolniony. Jest całkiem szalony i uwielbia eksperymentowanie ze zbiorem podejrzanych broni. Zabójca. Kolejny wyśmienity talent. W dodatku morderczy oprych. Obie postaci widoczne są na ekranie w tym samym momencie, bez opcji split screen, co nieco utrudnia rozgrywkę i wymusza współpracę z drugim graczem. Maszyna chaosu składa się z 16, w większości dość dużych etapów labiryntów, osadzonych w 4 światach: lesie, pracowniach, posiadłości i podziemiach. Oczywiście każdy posiada własny zestaw potworów, zagadek i pułapek. Podczas rozgrywki możemy też wybrać ścieżkę, którą podążymy, lecz wybranie jednej drogi blokuje dostęp do innych. Każda plansza posiada wiele ukrytych przejść, sekretów i skarbów. Do ukończenia danego etapu konieczne będzie zniszczenie odpowiedniej ilości wieżyczek, nazywanych tutaj node, oraz dotarcie do wyjścia. Brak ograniczeń czasowych umożliwia nam dowolnie długie zwiedzanie mapy. Gra nie posiada niestety systemu zapisu, w zamian oferując hasła, które otrzymujemy po przejściu każdego ze światów. Pierwsze kredyty możemy przeznaczyć nie tylko na wynajęcie bohaterów, ale także odłożyć na późniejsze zakupy. Co drugi etap zyskujemy bowiem dostęp do ekranu rozwoju postaci, opcje leczenia, zakupu mocy specjalnej oraz dodatkowego życia. Ulepszamy kilka cech. Zręczność. Odblokowuje nowe moce specjalne,
a także od jej poziomu zależne są maksymalne wartości pozostałych statystyk. Punkty życia zwiększają pasek zdrowia. Szybkość pozwala poruszać się szybciej. Moc broni oraz moc specjalna określają skuteczność ostrzału. Mądrość. Im wyższa, tym inteligentniej zachowuje się nasz komputerowy kompan. Mamy też opcję All, która ulepsza odrobinę kilka cech. Kapitał na wydatki pozyskujemy zbierając monety wypadające z pokonanych wrogów, czy znajdując je w trakcie eksploracji poziomu. Każde 7000 to dodatkowe życie, więc nie warto pozostawiać wrogów za nami. Możemy również natrafić na darmowe ulepszenia broni, jedzenie, które przywraca odrobinę zdrowia, dodatkowe życie czy amunicję do mocy specjalnych. A tych ostatnich jest aż 13. Niedostępne wcześniej przejścia otwierane są za pomocą kluczy, które zdobywamy w ten sam sposób co pieniądze. Natomiast podniesienie symbolu Yin-Yang, tu zwanego Death Zone Token, wyznacza punkt kontrolny, do którego wracamy w razie śmierci postaci, a także respawnuje drugiego gracza, jeśli ten zginął na danej mapie. Ciekawym pomysłem jest ekran podsumowujący nasze poczynania po każdym z etapów. Pokazuje on, jak dobrze spisał się każdy z graczy, a także przelicza ich procentowy udział w zwycięstwie. Po lewej stronie ekranu zobaczyć możemy na ile możliwych przedmiotów czy potworów odnaleźliśmy, co dodatkowo motywuje do przechodzenia gry po raz kolejny i szukania sekretów. Istnieje opcja przywrócenia do żywych poległego kompana, oczywiście za drobną opłatą. Sterowanie jest responsywne. Możemy poruszać się i strzelać w 8 kierunkach. Na padzie od Mega Drive'a celowanie nie sprawia większych problemów. Nasz komputerowy kompan również całkiem nieźle radzi sobie z bronią. No chyba, że należy do grupy tych najmniej rozgarniętych najemników. W takim wypadku konieczne będzie jak najszybsze zwiększenie mądrości naszego towarzysza. Zachowanie sztucznej inteligencji może nas jednak pozytywnie zaskoczyć. Jak powiedział Mike Montgomery, jeden z założycieli studia. To, co w zasadzie robiliśmy, to granie w nią w trybie dla 2 graczy, by później spędzić masę czasu na analizowaniu, co gracze faktycznie robią w prawdziwym życiu. Następnie daliśmy z siebie wszystko, by to zakodować. I to widać. AI osłania nas ogniem, gdy tego potrzebujemy, często pierwsze prze do przodu, ale również popełnia błędy i potrafi wpaść w pułapkę. Granie w 2 osoby to także dodatkowy element rywalizacji, ponieważ każdy zbiera pieniądze tylko na rozwój własnego bohatera. Na koniec zostawiłem kwestię oprawy audiowizualnej. Steampunkowy klimat wręcz wylewa się z ekranu. Stylistyka dziwnych maszyn, lokacji, broni czy interfejsu sklepu nawiązuje do alternatywnej wiktoriańskiej epoki pary, gdzie technika opiera się nie na elektronice, a na mechanice. Grafika jest przejrzysta, choć utrzymana w mrocznych tonach kolorystycznych. Wersja na Mega Drive'a posiada wyższy kontrast od tej amigowej przez dość restrykcyjną paletę barw konsoli. Także interfejs w wydaniu konsolowym oraz PC nieco różni się od pierwowzoru, ponieważ teraz mieści się on na głównym ekranie gry, co nieco zwiększa widoczny obszar. Sprite'y w tym postaci są dość szczegółowe, ładnie animowane i poruszają się dynamicznie. Niestety konwersja na konsolę Segi nie jest idealna. W kilku miejscach gra potrafi zwolnić. Co ciekawe, zdarzyło mi się to tylko wtedy, gdy na ekranie nie działo się zbyt wiele. Muzyka to klasa sama w sobie. Każdy świat posiada swój motyw przewodni. Dynamiczne utwory pozwalają lepiej wczuć się w zabawę i pasują do szybkiego tempa rozgrywki. W zależności od tego, gdzie aktualnie znajdujemy się na mapie, odtwarzane są inne części utworu. Cieszy też duża ilość syntezy mowy, która odtwarzana jest na przykład gdy aktywujemy wieżyczkę, czy zbierzemy moc specjalną. Chaos Engine to dla niektórych gra dzieciństwa, a z pewnością ciepło wspomina ją każdy posiadacz Amigi. Konwersja na konsolę Segi nie odstaje za bardzo od oryginału z przyjaciółki, wprowadzając kilka usprawnień interfejsu i umożliwiając zmianę poziomu trudności. Jeżeli lubicie szybką, zręcznościową akcję, a jeszcze nie ograliście tej gry, to najwyższy czas nadrobić zaległości.